Siemano, witam was w kolejnym odcinku Hot News. Dzisiaj omówimy sobie wszystkie Hot Wheelsy, które pokazane były podczas prezentacji na 25. konwencie Hot Wheels, który odbył się w ostatni tydzień kwietnia. Omówimy modele Mainline, w tym te ekskluzywne dla sklepów w USA. Nie zabraknie również modeli Super Treasure Hunt. Przejdziemy też przez serię Pullback Speeders, oczywiście wszystkie modele z serii Silver Series, Hot Wheels Premium, w tym dwupaki i Team Transport. No i na koniec dwie najlepsze serie, czyli moja ulubiona RLC oraz seria Elite 64 i tutaj już wam zaspoileruję, że Hot Wheels zrobił naprawdę gruby model, czyli najnowsze BMW M3 Touring. Myślę, że wielu z was na pewno będzie polować na tą sztukę. Ale zanim mainy, to zacznijmy od modeli ekskluzywnych dla konwentu, czyli takich modeli, które kupić można było tylko i wyłącznie na konwencie. Nie da się ich kupić nigdzie online. Jak co roku do sprzedaży trafiły 4 sztuki, pierwsza z nich to Corvetta C8R. Ten model limitowany był do 6200 sztuk, no i moim zdaniem wygląda naprawdę fajnie. Mamy tutaj zwykły pomarańczowy lakier, nie jest to Spectra Flame, ale mimo to model wygląda naprawdę fajnie. Drugi model to Nissan 240 SX S14 z 1997 roku. Ten model również limitowany był do 6200 sztuk. Model w kolorze czarnym, karta ta sama co w przypadku Corvetty. Trzeci model to Dodge Power Wagon z 1964. No i tutaj mamy akurat lakier Spectra Flame. Jest to odcień Shadow Chrome. Ja osobiście nie jestem jakimś wielkim fanem tego modelu, ale części z was na pewno się podoba. Ten konkretny limitowany był do 4000 sztuk. No i czwarty, moim zdaniem najlepszy model, czyli Nissan GT-R z 2009 roku. Ta sztuka limitowana była do 4200 sztuk. Kolor to Metal Flake, Dark Cyan. Model wygląda naprawdę zacnie, podoba mi się to malowanie, no i w tym przypadku karta trochę się różni, a tak właściwie to różni się tył karty. No i tutaj ten tył karty jest takim fajnym uhonorowaniem jednego z projektantów, który właśnie stworzył tego Nissana GT-ra podczas początków swojej pracy właśnie w Mattelu. Oprócz tych 4 modeli podczas konwentu oczywiście można było kupić jeszcze 5. model, czyli model Pink Party. W tym roku był to Dodge Charger RT z 1969 roku w kolorze oczywiście Spectra Flame Pink Party. Limitu Dodge'a niestety nie znamy, ale on klasycznie trafił do sprzedaży na Mattel Creations, więc osoby, które nie były na konwencie, takie chociażby jak ja i zapewne ty, mogły go kupić online. No i jeszcze chciałem wam pokazać, że na Krajen.pl wleciały maty w nowym rozmiarze, jest to rozmiar 90×40. Tutaj dla porównania leży mata ze wzorem miasto, ona ma rozmiar 60×40 i jak widzicie jest trochę mniejsza od tych nowych. Nowe maty mamy we wzorze parking, do wyboru są tak naprawdę dwie opcje. Pierwsza opcja to taka właśnie tutaj z 8 pod drift, gdzie możecie sobie upalać normalnie furę bokiem. Pamiętajcie, że fury na plastikowych kółkach o wiele lepiej ślizgają się po macie, no premki niestety tak fajnie nie jeżdżą. A drugi wzór to taki bardziej clean look, zobaczcie tutaj nie ma tej 8 od driftu, tutaj mamy taki zwykły typowy parking. No i pamiętajcie, że maty możecie używać normalnie jako podkładki pod myszkę, więc te duże są naprawdę spoko, bo zmieści się na nich klawiatura jak i myszka. No i możemy przejść do Hot Wheelsów Mainline. Na prezentacji głównie pokazane były same nowe odlewy. Pierwszy z nich to Alfa Romeo Giulia TI Super. Jak widzicie ten model dostępny będzie w case'ie K. Następny model to Lil Roar, czyli po prostu jakiś mały ryk, ale z tego co ja widzę jest to po prostu taki model mini na sterydach. Można powiedzieć, że model mini po prostu zrobiony pod offroad, pod właśnie jazdę po safari. No i następny model to jest zdecydowanie sztuka, na którą wiele osób będzie polować. Jeden chyba z lepszych modeli w tym roku, czyli Ferrari F40 Competizione na totalnie nowym odlewie. W końcu Mattel poprawił odlew, no i przednie kółko i tylne jest po prostu w tym samym rozmiarze. Moim zdaniem model wygląda naprawdę fantastycznie i go również znajdziemy w case'ie K. Następny model pochodzi z case'u L i jest to Lotus Cortina. W tym samym case'ie znajdziemy również model Mod Mill. No i z tego co ja widzę, to jest to po prostu przerobiony Twin Mill. No i można powiedzieć, że jest to taki nowy fantazy. Jakoś tak do końca mi niestety nie siedzi. No ale podobne odczucia mam do Deory 3, Deora 1 fajna, dwójeczka świetna, trójka totalnie mi nie siedzi. No i tak samo jak Twin Milla uważam za naprawdę fajny model, to ten Mod Mill nie do końca mi pasuje. Kolejny nowy odlew, Quick Chat. No i widziałem, że podczas konwentu mega dużo osób jarało się tym modelem. Jest to taki śmieszkowaty fantasy car, po prostu Hot Wheels telefon. No i moi drodzy, kolejne Ferrari, czyli Ferrari 365 GTB 4 Competizione. No i muszę przyznać, że Ferrarka wygląda naprawdę dobrze. Jak teraz mają znowu licencję, to wydaje mi się, że te modele wychodzą im trochę lepiej. No ale też na pewno z biegiem czasu technologia poszła trochę do przodu, no i po prostu pewnie łatwiej jest zrobić dobry model. Następnie Honda VFR 750R. Będzie to Case M, a seria Hot Wheels Moto. Kolejny model to Twin Dorado.
i ta konkretna sztuka swoim klimatem przypomina mi bardzo model Deora 1. No i kolejny main to model ze współpracy z marką, której w sumie bardzo dawno już nie było w Hot Wheelsie, bo jest to współpraca z marką Peugeot 9X8 Hypercar. Ostatnie Peugeoty mieliśmy bardzo dawno temu, był m.in. Peugeot 205 Rally, Peugeot 206 był i oprócz tego Peugeot 405 z tego co widzę, może jeszcze jakieś inne, no ale było to naprawdę dawno temu. No i kolejny model, który widziałem, że na konwencie cieszył się dużym zainteresowaniem, jest to kolejny fantazy, nazywa się Feeling Lucky, no i mamy tutaj takiego kota po prostu z machającą łapką, ciekawy kosmos. Następny model, czyli Gone Mad, Jaguar XJC V12 Coupe, ten model omawialiśmy w pierwszym odcinku Hot News, więc o nim wszystko już wiecie, no i tak samo wszystko już wiecie o tym Porsche, czyli Porsche 911 Turbo Cabriolet. Kolejny main, czyli tak naprawdę jedyny ciekawy elektryk, jest to McMurphy Spearlink, jest to ten elektryk, który ostatnio robi mega szał w świecie motoryzacji, jest to pierwsze auto, które pojechało w sumie do góry nogami. El Segundo Rally, po prostu kolejny fantasy car, ten dostępny będzie w case'ie P. No i kolejny naprawdę fajny, odświeżony odlew, czyli Porsche 928S. Ja w kolekcji posiadam to stare Porsche 928, no i proporcjami nie oddaje ono tak tego auta. Ten nowy odlew na pewno na plus i na pewno zawita u mnie w kolekcji. No i tutaj przechodzimy do modeli ekskluzywnych dla sklepów w USA. Niestety w Polsce ani nigdzie w Europie ich nie kupimy. A zaczynamy od Land Rovera Defendera Double Cab. Następnie Track, D-Wagon, Honda CB 750 Cafe i Lotus Type 49. Jeśli chodzi o Krogera to tyle, teraz pokażę wam mainy, które dostanie sieć sklepów Target. Volkswagen T3 Custom, jak widzimy dla Targeta klasycznie mamy tutaj takie biało-czerwone malowanie, zazwyczaj Target właśnie ma takie czerwone akcenty w modelach. Gordon Murray Automotive oraz Chevy Blazer Custom z 1975. No i z trzech modeli akurat nic jakoś mega nie przypada do mojego gustu, możemy iść dalej, teraz zobaczymy modele dla sieci sklepów Walmart. A Walmart jak zawsze dostaje modele Zamach, pierwszym z nich jest Ford F-150 Raptor, kolejny to Land Rover Defender 90, Punk Road, Cadillac Project, GTP Hypercar, Volvo 240 Drift Wagon oraz Jaguar XJC V12 Coupe. No i jeśli chodzi o Walmarta, to również nic tak mega do mnie nie przemawia, jedyny ciekawy dla mnie model to byłby ten Jaguar z V12. Pora na modele Super Treasure Hunt i znamy już wszystkie, które wyjdą do końca tego roku. Zaczynając od case'u K, w nim znajdziecie McLarena Speedtail. Oczywiście jak na STH przystało, mamy tutaj kółka Real Riders oraz lakier Spectra Flame. No i ten model naprawdę mi się podoba. Kolejny model jest chyba jeszcze lepszy od poprzedniego, a mianowicie jest to Bugatti EB110 SS z 1994 roku w naprawdę świetnym fioletowym lakierze Spectra Flame. Następnie Honda Civic Custom z 1973. Hondę znaleźć będziecie mogli w case'ie M. Coś dla fanów amerykańskiej motoryzacji, czyli Dodge Charger Hellcat, go znaleźć będziecie mogli w case'ie N. Z Ameryki przeskakujemy do Europy, a konkretnie do Niemiec i będzie to BMW M3 Wagon. Tą śliczną E30 znaleźć będziecie mogli w case'ie P. I do ostatniego case'u w roku, czyli do case'u Q trafi Ford RS200, no ale nie byle jaki Ford, ten konkretny będzie w malowaniu Gulf Racing. Jest to naprawdę świetny dodatek dla kolekcjonerów, którzy zbierają Hot Wheelsy w malowaniu właśnie Gulf Racing. Przez serię Pullback Speeders przelecimy naprawdę szybko, no ja osobiście jej nie zbieram, nie mam ani jednego modelu z tej serii. 2023 Nissan Z Custom, czyli po prostu najnowsza Z-ka. Dalej Toyota Tacoma Custom, podobną Toyotę Tacomę mieliśmy w serii Elite 64, wyglądała prawie że identycznie, malowanie na pewno było to samo. Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo 2, Corvetta C8R, 1968 Custom Camaro, 2019 Dodge Challenger RT Scat Pack Widebody, no i 1966 Ford Bronco. Pullback Speeders mamy za sobą, możemy przejść do Hot Wheels Silver Series. A zaczynamy od setu, którego nie poruszaliśmy w pierwszym odcinku, czyli od setu Toyota Trax. Mamy tutaj aż 5 właśnie takich pick-upów z Toyoty. Znajduje się w tym secie Toyota Tundra, Toyota Tacoma, Toyota Land Cruiser z 1980, czyli trochę nowsza od tej poprzedniej, oraz Toyota
Toyota Offroad Track. Jeśli ktoś lubi pick-upy Toyoty, to zdecydowanie jest to set dla niego. Następny set to set Hybrid Speed, go akurat omawialiśmy w pierwszym odcinku Hot News, więc lecimy dalej. No i mamy tutaj pokazaną serię Acceleracers. Ona tutaj wyświetla się na prezentacji jako seria Silver Series. Ja sam nie do końca jestem pewien, czy to będą właśnie Silvery, czy po prostu zwykłe mainy. Będę się musiał gdzieś dokopać do tego info, ale jeszcze tego nie wiem. Co nie zmienia faktu, że naprawdę fajnie zobaczyć Acceleracers z powrotem w Hot Wheelsach. Osoby z mojego rocznika najprawdopodobniej za dzieciaka oglądały właśnie bajkę Acceleracers, czy bawiły się tymi modelami, więc fajnie po prostu po 20 latach zobaczyć powrót tej serii. W ogóle większość tych modeli jest na nowych castingach, a modele jakie dostaniemy to Hollowback, Iridium, RD09, Revert i Slingshot. No ja na pewno kilka Acceleracers sobie powinę. Kolejna seria, czyli The Hot Ones, jest to tak naprawdę taki, można powiedzieć, że rebranding serii Ultra Hots. No i trzeba przyznać, że karty z tej nowszej serii wyglądają jeszcze bardziej retro niż karty z serii Ultra Hots. W serii The Hot Ones do zebrania będziemy mieli aż 8 autek. Pierwsze z nich to Fiat 500, Topolino z 1936 roku, Camaro z 81, następnie Honda Civic SE, ale na tym starym odlewie. No i tutaj trzeba przyznać, że się postarali, fajnie, że przywrócili ten starszy odlew. Volkswagen T2 Pickup, Toyota Celica, Custom Otto. Ten model Custom Otto to w ogóle jest Hot Wheels, który najpierw był na opakowaniach Hot Wheelsa, a dopiero później zrobili taki model. No i w tym secie mamy aż dwa chase'y, czyli modele, na które wy powinniście polować. Jest to Porsche 917 LH oraz BMW M1 Procar. Następną serię również omówiliśmy w pierwszym odcinku Hot News. Jest to seria National Icons. No i fajnie, że podczas tej prezentacji Mattel oficjalnie pokazał już, że po prostu to Porsche 911 jest po prostu chase'em. Wcześniej nie wiedzieliśmy tak do końca, czy model na przykład tego niebieskiego Mustanga był chase'em, albo czy to Porsche będzie chase'em, no ale Mattel oficjalnie na prezentacji już napisał, że tak, te modele to są właśnie chase'y. No i w końcu Hot Wheelsy Premium. Pierwszy zestaw to Fast Wagons, on w Stanach Zjednoczonych trafił już do sklepów, dlatego na prezentacji nie mamy fotki każdego modelu po kolei, ale i tak je sobie omówimy. Z numerem 1 w tym secie mamy Audi RS6 Avant, jest to zupełnie nowy odlew, jest to chyba ta właśnie najnowsza RS6. Numer 2 na 5 to Chevrolet SS Wagon z 1970, 3 na 5 to Volvo 850 Estate, numer 4 na 5 bardzo mocny zawodnik, czyli Mercedes-Benz E36 AMG. Będzie to już trzecia kolorystyka. Pierwsze wydanie było czarne, drugie białe w serii Boulevard, no i teraz dostaniemy jeszcze czerwone. Numer 5 na 5 to Subaru Forester STI. No i co najlepsze, w tym secie trafić będzie można chase'a, a chase'em będzie właśnie Audi RS6 Avant. No i tą RS6 uważam za naprawdę jednego chyba z lepszych chase'ów, które kiedykolwiek wyszły. Następny, równie mocny zestaw premek, czyli zestaw Circuit Legends, a w nim Ford Mustang RTR Spec 5 FD. Naprawdę świetne oklejenie, na pierwszy rzut oka od razu rzuca się tutaj logo Monstera. Kolejny model, czyli Ferrari 499P. Jest to fura, która zwyciężyła Le Mans, no i Mattel naprawdę na grubo leci z tymi Ferrarkami. W tym roku, jak widać, wyjdzie naprawdę wiele świetnych modeli. Następnie Porsche 917, oprócz tego Subaru BRZ w świetnym bodykicie Pandem. Mega siedzi mi takie zwykłe białe, clean malowanie. Cała biała fura, tylko logo Pandem na boku. Jeśli nie złapaliście Roxy ani Rexy, to zobaczcie, Porsche 911 GT3R trafia do nas w kolejnym malowaniu. I będzie to równie świetne malowanie, bo jest to malowanie Gulf Racing. W jednym secie będziemy mieli prosiaka i Ferrari, no trzeba przyznać, że jest to naprawdę mocny set. A oprócz tego, coś czego wcześniej wam nie mówiłem, to w tym secie będzie jeszcze model Chase. Zresztą tak jak w większości serii Car Culture możemy trafić jakiegoś Chase'a, no ale w tym konkretnym secie tym Chase'em będzie właśnie Ferrari 499P. Tak się prezentuje cały zestaw, a my możemy przejść do kolejnego setu, który również jest naprawdę mocny. Jest to zestaw Eurospeed. Ja wiem, że powtarzam się z tym, że zestaw jest mocny, ale zobaczcie pierwsze auto, a jest to LaFerrari na totalnie nowym odlewie. LaFerrari również jest poprawione, poprzednie miało tylne kółko większe od przedniego, no a tutaj mamy LaFerrari, w którym kółka są tego samego rozmiaru, a na dodatek model posiada jeszcze lusterka. No tą Ferrarką ja się jaram i na pewno będę musiał dorzucić ją do kolekcji. Dalej Aston Martin Vantage GTE, Automobilia Pininfarina Battista, McLaren Solus GT, Bugatti Bolid, no i chase'em w tym secie również będzie Bugatti Bolid, więc fajnie, że będziemy mieli dwie wersje. Jedna taka klasyczna, niebieska tego Bugatti, a druga cała czarna. Teraz nie pamiętam jak się nazywa, ale na YouTubie oglądam ziomeczka takiego ze Stanów Zjednoczonych, który ma serio dużo Bugatti i do swojej kolekcji ostatnio dołożył również Bugatti Bolid i właśnie zrobił sobie takiego całego czarnego speka. No i u niego na filmikach to Bugatti Bolid całe czarne wygląda naprawdę dobrze.
Zanim przejdziemy do serii Boulevard, to jeszcze obczajmy sobie modele Team Transport. Pierwszy z nich to Honda Civic Custom oraz Aerolift, dalej Plymouth Duster i Second Story Lorry, Toyota FJ Cruiser i Horizon Hauler, W Motor Lycan Hypersport i Euro Hauler, no i jeszcze dwie perełki. Pierwsza z nich to Toyota AE86 Sprinter Trueno i Fleet Street, malowanie czerwono-czarne, nie wiem czy to już jest finalne malowanie, ale takie barwy musicie przyznać, że przypominają barwy Advan, więc jeśli to nie jest finalne, to bardzo możliwe, że ta AE86 będzie właśnie w malowaniu Advan. No i moi drodzy, kolejne Ferrari, tym razem Ferrari 250 GTO i do tego można powiedzieć, że laweta Fiat 642 RN2 Bartoletti. Zestaw wygląda oldschoolowo, mi się podoba. Pora na serię Hot Wheels Boulevard. Jak widzicie, w Stanach one wychodzą tylko w Walmartach, ale u nas zazwyczaj są normalnie dostępne, czy to w jakichś sklepach stacjonarnych, czy online, czy chociażby na krajen.pl. Szybka reklama. Boulevardów też kilka będzie naprawdę fajnych, kilka nowych odlewów. Pierwszy z nich to Mercedes-Benz CLK 63 AMG Black Series. Jak widzicie, jest to totalny nowy odlew. Wcześniej mieliśmy Black Series, ale to było W204, a ten wydaje mi się, że jest to W203, o ile się nie mylę. Dalej Maserati MC20 i jak widzicie, to będzie jako premka. No i ta premka może nam sugerować, że w zestawie klocków od Mattela również Maserati będzie po prostu Hot Wheelsem Premium. Następnie Toyota Tacoma z 2024, następnie Toyota Alteza. To nie jest nowy odlew, to jest po prostu nowe malowanie, ale poprawili jedną rzecz w tym modelu, która naprawdę mnie denerwowała, bo jak wiecie, wcześniej Altezę można było trafić jako Chase'a, ten model był czarny, ale nie miał klamek, no a w końcu w tym żółtym modelu poprawili i Alteza dostanie klamki. Brawo Mattel, że dodajecie klamki, brawo, brawo. Dalej Ford GT w nowym malowaniu, Mercedes-Benz 500 SLC Rally i to jest totalnie nowy model i kolejny totalnie nowy model, ale ten jest naprawdę świetny. Wcześniej co prawda już był w Hot Wheelsie, ale ten odlew był naprawdę dyskusyjny, był stary i nie do końca te proporcje się zgadzały, natomiast tutaj Mattel odwalił kawał dobrej roboty. No i jest to Lamborghini Diablo SV. Model naprawdę petarda, u mnie od razu wlatuje do kolekcji. Kolejna premka to Mitsubishi Pajero Evolution. Ten model mieliśmy już jako mainline'a, teraz wlatuje jako premka. Chyba że wcześniej też była jakaś premka, której nie zauważyłem. Pontiac Firebird TA z 1977, Nissan Primera, Nissan Laurel C33. No tutaj pachnie Japonią na maksa. Bardzo podoba mi się ta buda. No a teraz przejdziemy sobie do dwupaczków. Pierwsze to takie typowe dragstery Rob & Pinks i Plymouth Cuda Funny Car, Subaru Crosstrek i Toyota 4Runner z 2018 roku. No i dwupak dla Supra Kidów, czyli dla mnie Toyota Supra Mark IV i Toyota 2000 GT. Pora na serię w skali 1.43. Dajcie w ogóle znać w komentarzu, czy ktoś z Was zbiera tą serię. Ja osobiście totalnie ją odpuściłem, zostaję przy 1.64. No ale tak, z 1.43 dostaniemy Toyota Supra GR Pandem Whitebody, zmodyfikowane BMW E30 M3, Lamborghini Revuelto z 2023 roku, no i Forda Mustanga GTD z 2025 roku. Pora na serię Elite 64. Tutaj już na początku zrobiłem Wam spoiler i tak do sprzedaży trafi BMW M3 Touring. Wiem, że naprawdę sporo osób lubi ten model, teraz jest w ogóle ogromny hype chyba na tą BM-kę w Turasie. No i co, fajnie, że wlatuje do serii Elite 64. No, w związku z tym, że to będzie elitka, to będzie naprawdę dużo detali i powinna być zrobiona idealnie w skali 1.64. A kolejny, równie mocny model, który wleci do elitek, to Custom Toyota AE86. No i tutaj zobaczcie, ta AE86 jest naprawdę zglebiona. Wydaje mi się, że w ogóle będzie miała koła w negatywie. Oprócz tego dołożony fajny spoiler, bardzo ładne malowanie, model naprawdę na plus. No ja jak patrzę na te dwie elitki, to już nie mogę się oprzeć i na pewno obie powinny do kolekcji. Z elitek wleci jeszcze kolejny model z serii tej Modkit, czyli taki do przerabiania. Będzie to Jeep Gladiator. Tutaj Mattel się chwali, że jest aż 21 części do niego, więc naprawdę będzie można sobie go pocustomizować nieźle. Ale w przeciwieństwie do tych dwóch poprzednich modeli, Jeep aż tak mnie do siebie nie zachęca. Może go kupię, ale tylko i wyłącznie pod content. Gdybym nie chciał nic o nim nagrać, to raczej do kolekcji bym go nie brał. No niestety terenówy to nie są do końca moje klimaty. No i jeszcze dwie elitki przed nami. BMW 3.0 CSL Race. Ponownie jest to seria Elite 64, czyli model powinien mieć naprawdę sporo detali. No i jeszcze bolid, czyli Porsche 963. Tutaj również, patrząc po fotach, model wygląda na naprawdę wykonany porządnie.
No i została moja ulubiona seria, czyli RLC i od razu wam tutaj zdradzę, że Mattel nie pokazał wszystkich RLC-ków podczas konwentu. Kilka dodatkowych RLC pokazało się na filmiku u Lameleya, ale te dodatkowe modele omówimy sobie w następnym odcinku. Dzisiaj pokażę wam tylko to, co było na konwencie. A zaczynamy klasycznie od modelu, który prawdopodobnie posiadacie już w swojej kolekcji, czyli Acura Integra Type R w kolorze Spectra Flame, w lakierze Spectra Flame. Następny RLC, który trafi do sprzedaży, to Dodge Tradesman. Całkiem fajny odlew, w nim otwierają się te drzwi od boku, jak i drzwi od tyłu, więc mamy tutaj sporo ruchomych elementów, lakier Spectra Flame i naprawdę fajne malowanie. No i następny RLC, który dropił na stronie Mattel Creations 6 maja, czyli Mercedes-Benz 600 z 1964. No i wydaje mi się, że jest to pierwszy tego typu model w ogóle w historii wszystkich modeli w skali 1.64. Z tego co ja szukałem w internecie, nigdy nic takiego nie wyszło, no a chodzi mi tutaj o wszystkie 4 drzwi, które możemy otworzyć. Wcześniej modele, które miały 4 otwierane drzwi, miały te drzwi typu, jak z Rolls Royce'a po prostu to się nazywa Suicide Doors, czyli drzwi otwierane, wiecie, tak od siebie, a nie w tą samą stronę. Mattel w jednym ze swoich RLC, czyli w Lincolnie, również zrobił takie drzwi, ale drzwi normalne, takie jak w tym Mercedesie, wydaje mi się, że wyszły dosłownie pierwszy raz w historii wszystkich modeli. Więc Mercedesa oczywiście powinąłem do swojej kolekcji, bo jest to coś wyjątkowego. Kolejny RLC, coś na co wiem, że wiele osób czeka, czyli Subaru Impreza 22B, naprawdę ładny niebieski lakier Spectra Flame. Jeśli chodzi o komorę silnika, mamy tutaj moim zdaniem wystarczająco detali. Nie jest to taki płaski silnik, jak był chociażby w przypadku Mazdy RX-7. Do poziomu Datsun 510 może minimalnie brakuje, ale trzyma naprawdę fajny poziom. Następnie Chevrolet Brookwood z 1959 roku. Ten model, z tego co widzę, najprawdopodobniej sprzedawany będzie w gablotce. Z otwieranych części mamy tu na pewno maskę i wydaje mi się też, że z tyłu bagażnik chyba będzie otwierany? Aż tak do końca tego nie wiem. No i kolejny model, to model, który wzbudził naprawdę ogromne zainteresowanie w internecie, szczególnie tutaj nas, Europejczyków, a jest to Volkswagen Golf Mark 1. Ja jakimś mega golfiarzem nie jestem, ale jak na moje oko wygląda naprawdę dobrze. No i w końcu mamy taki finalny wygląd Koenigsegga Jesko Absolute. Wyszło to moim zdaniem naprawdę dobrze. Mamy tu oczywiście lakier Spectra Flame, ale jest on naprawdę ciemny, na tym zdjęciu wygląda praktycznie jak czarny, ale najpewniej będzie to jakiś ciemno-szary. Pojazd od boku wygląda genialnie. Mamy tu lusterka, ja obstawiam, że one są plastikowe, a nie metalowe, ale o tym się dopiero przekonamy. No i genialne są te drzwi otwierane do góry. Mam nadzieję, że z tymi drzwiami nie będzie żadnych problemów, tak jak to było z McLarenem P1. Trzymajmy kciuki, że drzwi w Koenigseggu wyjdą po prostu idealnie, bez żadnych problemów. No i następny model to jest tak naprawdę mój faworyt. Takich BM-ek do swojej kolekcji będę musiał dorzucić minimum kilka. Strasznie mi się podoba. Jest to BMW M3 E36 z 1995 roku, no i dodatkowo jest to wersja lightweight. E36 też chyba omawialiśmy w jednym z poprzednich odcinków, co tu dużo gadać, model po prostu petarda. Kolejny model to Toyota SR5 z 1985 roku, duża ciężarówka, ale wydaje mi się, że takie duże ciężarówki, pick-upy zazwyczaj mają mniejsze wzięcie. Obstawiam, że ten model po prostu jakiś czas będzie wisiał na stronie, tak jak bywało to wcześniej chociażby z Dodge'em Power Wagonem. Kolejny totalnie nowy model, czyli Ford Mustang SVT Cobra R z roku 2000, czerwona Spectra, wygląda bardzo fajnie, no i jest to generacja Mustanga, której chyba jeszcze nie było w Hot Wheelsie, więc fajnie, że w końcu trafiła. Kolejny RLC to Chevrolet Nova Pro Street z 1972, bardzo ładny fioletowy Spectra Flame. Jak część z was pewnie wie, no ja po prostu lubię modele fioletowe, aczkolwiek ten Chevrolet jakoś do końca do mnie nie przemawia. Pamiętam, że z RLC kiedyś wyszedł fajny fioletowy Dodge, ale go niestety nie posiadam u mnie w kolekcji. No i tak naprawdę ostatni RLC, który pokazany był na prezentacji, czyli Ford GT40 Mark II z 1966 roku. Detali w tym modelu mamy naprawdę sporo, ładne malowanie, fajnie, że są opony Goodyear, jestem ciekaw jak to będzie wyglądać na żywo, właśnie te opony. No i tym sposobem omówiliśmy dosłownie wszystkie modele, które pokazane były na prezentacji. Oczywiście dajcie znać w komentarzu, który model jest waszym ulubionym. No i co? Do następnego, cześć!